Rozmowy Winergo. Zaprasza Arek Cempura. Dzień dobry wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy to oglądacie lub kiedy tego słuchacie. Arek Cempura i Rozmowy Winergo. Podkreślam, słuchacie, bo Rozmowy Winergo dostępne są również w wersji podcastowej na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Amazon Music. Zapraszamy do słuchania. Jakiś czas temu dowiedziałem się, że mamy w firmie kogoś takiego, kto jest ambasadorem. To było dosyć ciekawe. Specjalnie ta osoba się nie ukrywała, ta wiedza nie była specjalnie tajemna. Ona była dosyć popularna w naszych kręgach tak zwanych ludzi technicznych, bo wiedzieli, że to jest właśnie ambasador. Przychodzili do niego, mówili: panie ambasadorze, potrzebujemy pana wiedzy. Pan ambasador tą wiedzą się dzielił. No i ta wiedza jest nam dosyć przydatna w różnego rodzaju projektach. I stwierdziłem, że warto, aby tym ambasadorem podzielić się ze światem, po to, abyście Państwo mieli świadomość, że mamy taką osobę, a to znacząco wpływa na jakość projektów, które realizujemy, bo jest to ambasador firmy Aruba. Moim gościem dzisiaj jest Krystian Banasiuk, właśnie ambasador Aruba Winergo. Krystian, kim jesteś zawodowo, co robisz po tak zwanych godzinach i może chcesz powiedzieć coś, o czym nawet najbliżsi nie wiedzą, a poza Rozmowy Winergo nie wyjdzie? No nie wiem, czy będę chciał o tym mówić, ale zobaczymy. Możesz narysować, spokojnie, to tylko wtedy będzie dostępna wersja dla ludzi na YouTubie. Okej. Dobra, to tak. Arek już mnie przedstawił, czyli wiecie Państwo, jak mam na imię i jak się nazywam. Na rynku IT jestem od około 14 lat. Tak naprawdę w 2010 roku zacząłem swoją przygodę właśnie w Winergo i ta przygoda trwa nieprzerwanie od tamtego czasu. Co mogę powiedzieć? No, na początku to też wynika z rozwoju naszej firmy, tak? Zajmowałem się głównie rozwiązaniami głosowymi, czyli Voice over IP, tradycyjna telefonia, Unified Communication. No wtedy akurat Winergo tym głównie się zajmowało. Ale później wraz z rozwojem technologicznym naszej firmy, no, pojawiło się wymaganie, żeby zbudować jakiś, że tak powiem, zasób wiedzy sieciowej, tak bym to nazwał może pokrótce. Tak, i wtedy moja przygoda zaczęła się jako takiego, powiedzmy, inżyniera sieciowego, tak, i zacząłem rozwijać dział, powiedzmy to, sieciowy, tak. No i generalnie od 2015 roku jestem technical team managerem, czyli liderem zespołu, który aktualnie teraz już ma ponad 10 osób. No i w ramach kompetencji naszego zespołu wdrażamy skomplikowane lub mniej skomplikowane rozwiązania sieciowe, cyberbezpieczeństwa i tak dalej. No i w dużej mierze jest to również Aruba i HPE. Teraz Krystian rysuje, bo powiedział, że nie powie o tych po godzinach rzeczach. Tak, jeżeli chodzi o jakieś tam co lubię robić po godzinach, to na pewno jakieś tam, powiedzmy, 2 czy 3 lata temu postanowiłem trochę zmienić swoje życie pod kątem... Postanowiłem trochę zadbać o swoje zdrowie, czyli osoby, które mnie znają troszeczkę dłużej, to wiedzą, że miałem troszeczkę więcej kilogramów na sobie i to też to, że chciałem coś z tym zrobić, też połączyło się z moją pasją, którym jest gdzieś tam jakiś trening, jakiś rowerek, coś w tym stylu. Więc to na pewno po godzinach znajduję na to czas, nawet jak go nie mam, tak, żeby mieć jakąś chwilę rozprężenia. Kiedyś bardzo lubiałem chodzić na ryby, ale teraz z racji tego, że za bardzo nie mam czasu, a potrzebuję go znaleźć na przykład na to, co powiedziałem przed chwilą, to na razie mam to odłożone, ale mam nadzieję, że kiedyś do tego wrócę. Nie? Ta kwestia zmiany nawyków, jednak wprowadzenia tych treningów, mieliśmy okazję też tam jakoś prywatnie rozmawiać, no to nie jest łatwe, tak? To tak się z jednej strony sobie zawsze obiecujemy, że pójdziemy od nowego roku na siłkę, potem nie definiujemy od którego nowego roku,
No i tak naprawdę to umiera. Na ile to było dla ciebie takim jednak wyzwaniem, że powiedziałeś sobie, że tak, będę to robił, tak? To znaczy tak, no może podejść miałem co najmniej kilka do tego, tak jak powiedziałeś, żeby coś spróbować z tym zrobić. No i powiedzmy ten zapał raz był większy, raz był mniejszy, ale zazwyczaj się kończyło raczej fiaskiem. Tu akurat za tym razem przy tej okazji się udało i tu akurat jestem z tego bardzo dumny. A zaczęło się od tego, że dostałem na urodziny czy na imieniny, już nie pamiętam, voucher na 4 wejścia na siłownię. No i poszedłem, zobaczyłem jak to wygląda, spodobało mi się. No i stwierdziłem, że okej, trzeba spróbować. Oczywiście początki były trudne, tak, bo oczywiście wiązało się tam to z jakąś dietą, tak, dość reżimową na początku, także na pewno na początku jest jest ciężko zacząć, ale jeżeli się ma silną wolę, a już takie filmiki o silnej woli to po internecie krążą, to jest to do zrobienia, tak, tylko trzeba chcieć i trzeba te początkowe trudności przezwyciężyć, nie? Także na pewno 6 tygodni na początku abstynencji, bo nie ma odchudzania bez abstynencji, to muszę tak powiedzieć. Było trudne, aczkolwiek wykonalne. Okej, no to trzymam kciuki dalej. Wszystkim innym, którzy nas słuchają i też potrzebują motywacji, to jakby Krystian jest przykładem osoby, która znalazła ten czas po godzinach, znalazła motywację samą dla siebie, także warto z tego skorzystać. Rozwiązania Aruby w ofercie Inergo właściwie są, można było powiedzieć, od prawie zawsze, tak? Dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się wejść w tą technologię i czym ona się wyróżnia i dlaczego rekomendujemy ją w wielu przypadkach naszym klientom? Prawie od zawsze może jest za dużo powiedziane, tak? Ale przynajmniej dobrze, że sięgam pamięcią, około 10 lat. Wtedy zaczęliśmy się bardziej interesować rozwiązaniami Aruby. To tak naprawdę było jeszcze zanim Aruba została przejęta przez HPE, bo to chyba było w 2015 roku, ile dobrze pamiętam. Czyli my gdzieś w 2013-2014 już zaczęliśmy Arubę, znaczy byliśmy partnerami Aruby i wtedy zaczęliśmy sprzedawać te rozwiązania. Dlaczego akurat Aruba była nam bliska? Wzięło się to stąd, że od samego początku firma Inergo, już mówiłem wcześniej, że jakby wywodzimy się z rozwiązań głosowych, tak, i naszymi takimi pierwszymi rozwiązaniami, którymi się szczyciliśmy i które wdrażaliśmy, to były rozwiązania głosowe. No i byliśmy partnerem firmy Alcatel-Lucent, zresztą dalej jesteśmy. I firma Alcatel-Lucent miała w swoim portfolio i ma jeszcze OEM-owane produkty Aruby, tak? Jakby stamtąd wiedzieliśmy, że coś takiego jest. Wiemy, że jest firma Aruba, która jakby udostępnia te swoje produkty Alcatelowi, więc je już trochę znaliśmy. Ale no, stwierdziliśmy, dobrze by było jakby nawiązać partnerstwo bezpośrednie, tak, z Arubą. Równolegle nawiązaliśmy partnerstwo z HPE, czyli jakby w momencie, kiedy nastąpiła akwizycja Aruby przez HPE, no byliśmy partnerami obojga tych przedsiębiorstw, tak? Więc w chwili, kiedy Aruba została przejęta, no to tak naprawdę ani jedna strona, ani druga strona nie była dla nas jakby tutaj nowością, tak? W Arubie tak naprawdę to portfolio jest dosyć takie, powiedzmy, szerokie, no bo ja miałem okazję już rozmawiać z Łukaszem Włodarczykiem od nas z firmy na temat rozwiązań SD-WAN-owych. To akurat była jedna z akwizycji, którą Aruba też zrobiła chyba wcześniej, nim dołączyła do HPE. Ale i plus te rozwiązania dotyczące sieci Wi-Fi, to core właściwie działalności, ale dzisiaj ta oferta Aruby też się poszerzyła, tak? Tam doszły nowe rozwiązania, jakby powiedzmy komplementarne do tego, aby kompleksowo obsługiwać klienta. Tak, znaczy zdecydowanie tak i jak wrócimy historycznie właśnie, czyli przed akwizycją HPE, znaczy przed akwizycją Aruby przez HPE, no oczywiście to był firma, która zajmowała się stricte rozwiązaniami bezprzewodowymi, tak? Była to super firemka, nieduża, może nie duża, jeżeli mówimy w kontekście globalnych potentatów, takich jak Cisco i HPE wtedy już, tak? Miała fajne rozwiązanie bezprzewodowe, ale brakowało tej reszty, tak bym to nazwał, nie? Zostało to zauważone przez HPE, że jest taka firma, która ma bardzo duży potencjał.
Więc no, Aruba została przejęta i pozwoliło to na zbudowanie kompletnego portfolio. Teraz już możemy powiedzieć z perspektywy tych kilku lat, tak? Bo mamy HP, Aruba Networking, bo teraz tak ten brand się nazywa, on się na przestrzeni lat zmieniał. Mamy w tym portfolio praktycznie wszystko, czego taki potencjalny klient potrzebuje, tak? Czyli mamy rozwiązania LAN, rozwiązania WLAN, mamy security, mamy network access control, mamy SD-WAN, o którym wspomniałeś przed chwilą, czy mamy Private LTE, które ostatnio się pojawiło, tak? W portfolio HP Aruby, tak? Czyli właściwie kompletnie można powiedzieć od wybudowania tej sieci na zasadzie przełączników do zabezpieczenia tej sieci. I teraz to, co mówisz, jakby mamy komplementarnie, czyli mamy z jednej strony rozwiązania bezprzewodowe Wi-Fi, ale również będą private network, wireless, tak? Taka jakby opcja, czyli jakby rozszerzenie tam, gdzie nie sięgamy albo nie ma uzasadnienia technicznego Wi-Fi, to możemy zrobić rozwiązanie na private wireless network. Okej. Tak jest. Tak, to pozwala być jak najbardziej konkurencyjnym na rynku, tak? Czyli mając te wszystkie swoje komponenty w swoim portfolio, no pozwala to konkurować z największymi potentatami na rynku, tak? W tych poszczególnych dziedzinach, tak? Łukasz Włodarczyk w rozmowie też często podkreślał, że ta wiedza, którą posiadamy, jest taką wiedzą właśnie nabytą. Czasami musieliśmy się skaleczyć czy sparzyć na pewnych projektach, rozwiązaniach, ale to są jakby w tej chwili jakieś unikalne nasze kompetencje, tak? Bo wiemy, jak to wszystko potem zaprojektować z punktu widzenia pre-salesa. No i teraz z punktu widzenia działu technicznego, który powiedzmy ma taką rolę. Po pierwsze musisz zainstalować coś, co wymyślił handlowiec, tak? Ja znam z tej strony jako legendy czasami krążyły o pewnym dyrektorze w firmie, w której pracowałem, było, że tam nie wiem, a kto panu to powiedział, jak przyjechał człowiek z serwisu? No pan Darek. A jak pan Darek panu powiedział, to niech pan Darek zrobi, tak? Czyli tu mamy taki pierwszy element. Mamy pre-salesa, który jednak jest tą osobą taką, która musi przełożyć te wymagania i opowieści, powiedzmy, handlowca na już jakiś projekt, który będzie wykonawczy. No i teraz jesteś ty, i twój zespół, który na końcu przychodzi i ma spowodować, żeby to działało. I teraz jakie miałeś największe wyzwania, jeśli chodzi o takie tematy i jakie takie najciekawsze albo najtrudniejsze projekty z tym związane? Tak? Gdzie następowało jakiś prawie że fuck up, jak to się dosyć często mówi? No o fuck upach chyba to nie lubimy mówić, nie? I raczej zamiata się pod dywan, żeby nikt nie wiedział, ale no takich wdrożeń no przez tą moją całą karierę było sporo i to w różnych sektorach, tak? I w sektorze publicznym, i w prywatnym, były to sieci typu campus i rozwiązania bezprzewodowe, outdoorowe i tak dalej. Więc na pewno ich było sporo. Na pewno projektami, które możemy gdzieś tam wyróżnić, które mi utknęły jakoś tam w pamięci, to na pewno takie projekty, gdzie trzeba podejść troszeczkę niestandardowo. Bo oczywiście projekty, gdzie mamy zbudować kompletnie nową infrastrukturę, czy powiedzmy powstaje nowy budynek, czy jakiś nowy oddział firmy, gdzie możemy sobie to wszystko od początku od A do Z wybudować i jeszcze na jednym vendorze, czyli na przykład mamy switching postawiony na Arubie, mamy WLAN postawiony na Arubie, mamy Network Access Control na ClearPassie, to wtedy jest powiedzmy troszeczkę prościej. No trudniej jest, kiedy mamy już działające środowisko i na przykład te rozwiązania Aruby musimy wpleść tam, tak? Czyli mamy działającą sieć u klienta często na innego producenta i my musimy to jakoś zintegrować, tak? I wtedy no musimy, oczywiście każda sieć klienta każde wymagania są specyficzne, czyli to nie jest taśmociąg, nie? Że tego zaprogramujemy i ono się samo robi. No zawsze musimy jakieś prace koncepcyjne zrobić. Jak te wymagania, które klient ma, jak im sprostać. Więc na pewno takie projekty, gdzie musimy zintegrować się z istniejącą infrastrukturą, dodatkowo jest to infrastruktura, która jest innego producenta, no na pewno to jest jakieś wyzwanie. Jeżeli miałbym wrócić do jakichś projektów, które oczywiście jakichś tutaj nazw pewnie klientów nie będę używał, ale
Na pewno projekty sieci bezprzewodowych związanych z wysokim składowaniem, czyli tam, gdzie mamy magazyny, mamy bardzo wysokie regały z różnego rodzaju produktami. To jeżeli chodzi o sieć bezprzewodową, jest dość trudne do zaprojektowania, i w ogóle do wdrożenia, bo wymaga to bardzo wielu jakby ręcznych ustawień, tak? Bo fajnie jest, jak się robi na przykład pomiary, bo osoby, które mają jakiś tam background techniczny, to wiedzą, że przy projektowaniu sieci bezprzewodowych to dobrze jest zrobić pomiary. Fajnie się robi pomiary, jak nie ma nic na półkach, nie? Tylko później jak przychodzą konkretne towary na te półki, jeszcze nie wiemy, z czego one są zbudowane, no to pojawiają się schody. Więc na pewno tego typu projekty, mieliśmy ich kilka, no trzeba było do nich podejść troszeczkę niekonwencjonalnie, nie? To na pewno. I na pewno przypominam sobie jedno takie wdrożenie ClearPassa, gdzie oprócz tego, że musieliśmy wdrożyć dosyć dużą sieć przewodową, czy uwierzytelnianie w tej sieci przewodowej. Wprawdzie tam było HP i Aruba, ale przełączniki, które pamiętają powiedzmy początek lat 2000, może nie 2000, ale 2010, coś koło tego, i przełączniki nowe, więc tam było bardzo duży spektrum konfiguracji, które musieliśmy przewidzieć. I oprócz tego miałem tam 5 różnych vendorów, jeżeli chodzi o sieć bezprzewodową do zintegrowania, tak? Czyli szczególnie jeżeli chodzi o sieci gościnne, no tam bardzo dużo takich specyficznych parametrów. Do każdego z tych vendorów trzeba było zastosować, nie? Więc to takie 2 projekty, które gdzieś tutaj mi teraz na szybko przyszły do głowy, nie? Ale na pewno ich było... Ja rozumiem tę kwestię, teraz powiedziałeś, tego wysokiego składowania, bo tak naprawdę w momencie, kiedy uzupełnimy te regały, a jeżeli one też jeszcze nie są uzupełniane tym samym asortymentem, no one stają się ścianą, tak? I to czasami ścianą o nieznanej nam konstrukcji. Tak jest. Tak bardzo często jest, aczkolwiek jeżeli to jest magazyn konkretny, czyli powiedzmy niewynajmowany magazyn, tak, to możemy się spodziewać, co tam będzie na tych półkach i jakoś pewnie jest to do ustalenia. No ale bardzo często tak jest, dlatego wtedy trzeba jakby dobrze podejść, jeżeli chodzi o metodologię umiejscowienia tych access pointów, tak? Czy już tu wchodzi taka wiedza, jak alejki doświetlić i skąd doświetlić sygnałem, tak, żeby ten sygnał tam był, tak? No bo tam jeżdżą różnego rodzaju wózki z czytnikami kodów kreskowych i tak dalej, poruszają się w tych alejkach, więc to jest jakby kluczowym aspektem, żeby ten sygnał się tam pojawił. I to jest takie know-how, które jakby tutaj u nas w Winergo jest, nie? Teraz ten temat dotyczący tego, powiedziałeś, że był ten projekt, gdzie już były sieci innych producentów, rozwiązania innych producentów, czyli ja rozumiem, że to, co często podkreślamy na spotkaniach z klientami, że te rozwiązania Aruby są takie heterogeniczne, tak? Czyli w tym momencie możemy je dostosować, dobrać do innego sprzętu. Nie ma jakby konieczności, że klient naraz musi wszystko wyrzucić. No i chyba zaletą jest to, że jakby z punktu widzenia zarządzania, tego panelu zarządzania, to Aruba ogarnia potem te wszystkie inne urządzenia, tak? Znaczy, mówiąc jakby bardzo prosto, Aruba używa przede wszystkim protokołów otwartych, tak? Czyli nie pisze protokołów czy rozwiązań, które są ich własnościowe. Oczywiście nie mówimy o jakimś tam funkcjonalnościach, które oni mają zaimplementowane, jak klastrowanie i tak dalej. No wiadomo, że to jest homogeniczne rozwiązanie w takim sensie, no ale jeżeli chodzi o integrację z innymi producentami na poziomie sieci, no to są otwarte protokoły, więc tutaj nie ma problemu, żeby zintegrować z jakimś zewnętrznym systemem zarządzania, czy z zewnętrznym radiusem, czy jakimś API i tak dalej, więc tutaj jak najbardziej jest to możliwe. To akurat to, co Arku przytoczyłeś, to akurat mówiłem o ClearPassie. No ClearPass jest takim systemem NAC-owym, który rzeczywiście jest bardzo, bardzo otwartym i też zdarzało się u wielu klientów, że to jakby próbowaliśmy uwypuklać, że słuchajcie, to fajnie, że macie sieć jakąś tam na innym producencie i ona sobie może zostać, ale jeśli szukacie jednego z najlepszych systemów NAC na rynku, to jest ClearPass i on spokojnie
sprosta wszystkim wymaganiom, które przed nim postawicie, tak? Czyli on się, jeżeli macie sieć zrealizowaną na przykład na Cisco, no to spokojnie NAC-a ClearPassowego możemy tam zaimplementować bez problemu, tak? Czyli tu jest akurat bardzo otwarte rozwiązanie, jest wiele słowników radiusowych, gotowych jakby w systemie, tak? Więc to jest na pewno in plus. Panie ambasadorze, jak się zostaje ambasadorem Aruby? Przychodzi zaproszenie, czy jest egzamin, czy jest jakaś szkoła dla ambasadorów? Szkoły nie ma, egzaminu też nie ma, aczkolwiek trzeba spełnić kilka wymagań, tak? No ja akurat mam to szczęście, to akurat był taki... To już kilka lat temu, bo ja jestem ambasadorem od 2019 roku, wtedy się jakby moja zaczęła przygoda w tej grupie, no ale żeby właśnie tym ambasadorem zostać, to trzeba mieć tak zwaną rekomendację powiedzmy tutaj z ramienia Aruby w danym kraju czy w danym regionie. To jest jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz, no to trzeba mieć wiedzę ekspercką, czyli powiedzmy mieć certyfikat eksperta bądź wiele certyfikatów na poziomie profesjonal, tak? Czyli to jest jakby wymaganie takie, jeżeli chodzi o wiedzę, żeby do tej grupy należeć. No i oczywiście rekomendacja kanałowa, tak bym to nazwał, z ramienia na przykład danego kraju. Czyli musisz mieć wiedzę potwierdzoną certyfikatami, jakieś doświadczenie w realizacjach i po prostu potem wskazanie, tak? Czyli tutaj w tym momencie na poziomie tego naszego regionu ktoś jakby spojrzał po różnych doświadczeniach, stwierdził, ok, to nominujemy tutaj pana Krystiana do tej roli i potem ktoś tam tą nominację przyjmuje, stajesz się ambasadorem. Tak. Jakie są z tego tytułu obowiązki dla ciebie? Bo może zacznijmy z tej strony. Tak. Więc oczywiście obowiązki, bo samo należenie dla samego należenia, no to oczywiście nikt nas za to nie będzie nagradzał, więc oczywiście obowiązki są. Oprócz tego, że spotykamy się w naszym gronie, aktualnie chyba jest około 120 uczestników w tym naszym programie ambasadorskim, gdzie powiedzmy mniej więcej połowa to jest Europa, bądź powiedzmy EMEA, tak? Druga połowa to jest Ameryka Północna plus Kanada, więc w tym gronie 120 osób spotykamy się regularnie. To są spotkania, które są aranżowane przez Arubę, gdzie mamy różnego, to może powiem jeszcze pewnie powiemy o tym później, ale dostęp do pewnych informacji podczas tych spotkań. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no przynajmniej raz bądź 2 razy w roku się spotykamy na takich spotkaniach on-site, czyli albo jest to spotkanie podczas jakiegoś atmosferu, czyli takiej imprezy organizowanej przez Aruba, która się tam kilka razy w roku odbywa, w zależności od regionu, bądź sympozjum, które przynajmniej raz w roku jest organizowane. Akurat teraz przez ostatni okres covidowy tych spotkań on-site'owych nie było, ale w tym roku było pierwsze spotkanie on-site właśnie w październiku, na którym byłem nie tak dawno w San Jose, w headquarter Aruby. No to są takie obowiązki namacalne, że tak powiem. Z tych takich nienamacalnych to oczywiście naszym głównym zadaniem jest angażowanie się w stały rozwój produktów, tak? Czyli przez informacje, które my otrzymujemy od Aruby podczas tych spotkań, one są oczywiście często pod nadzorem NDA, czyli my tak bardzo się nie możemy nimi chwalić, ale o nich wiemy. Działa to też w drugą stronę, czyli my przekazujemy pewne informacje do producenta, którymi oni się kierują, jak ulepszyć te produkty, tak? Czyli jak trafić bardziej w rynek, jak stać się bardziej konkurencyjnym na rynku versus inni vendorzy. To są takie główne obowiązki, tak? które są na nas.
Czyli to, co powiedziałeś, ten stały dostęp do informacji jest też trochę związany z tym, że masz być szansę razem z ambasadorami, takim pierwszym testerem pewnych, nie wiem, koncepcji albo rozwiązań. Masz możliwość wyrażenia swojej opinii i powiedzenia, nie wiem, no okej, to zadziała, albo tam to nie zadziała, albo widzisz jakieś niebezpieczeństwa w tym produkcie, albo robisz wow, na to czekałem, tak? Tak. Z racji tego, że my otrzymujemy informacje o pewnych nowościach, czy tam o roadmapie, czy o nowych funkcjonalnościach, które się pojawią, szybciej niż otrzymuje je rynek. Nawet szybciej, jeżeli otrzymują je partnerzy, tak? Czyli zanim nawet przypuszczam, że w organizacji samej Aruba się taka informacja rozniesie, to my wiemy ją szybciej i podczas takiego spotkania jesteśmy w stanie ją na gorąco jakoś zaopiniować, czyli mówimy już, to będzie super, albo to może być super, ale trzeba coś tam zmienić, tak? I to jest dla Aruby bardzo ważne, żeby z punktu widzenia klienta czy partnera im o tym powiedzieć, tak? Co w tym rozwiązaniu jest ok, a co jest na przykład nie ok, powinno być zmienione. Więc to jest na pewno. Przez to, że mamy podczas tych spotkań, no nie tylko, tak, bo możemy spokojnie napisać maila do takiej osoby, mamy kontakt z produkt ownerami czy produkt liderami, tak, odpowiedzialnymi za konkretny produkt, to możemy że pewnych rzeczy się dowiedzieć. Jeżeli mamy jakieś pytania, też możemy o pewnych sprawach te osoby poinformować, czy jeżeli mamy jakieś spostrzeżenia, jakieś feature requesty od konkretnych klientów, no to też mamy taką możliwość, tak, żeby to zrobić. Powiedziałeś, że tych osób jest 120 z całego świata, no to raczej garstka. A z Polski i ile jest takich osób? Aż jedna. No, czyli jesteś jedyną osobą z Polski. No dobra, no to tak jest. Musimy o ciebie tutaj zadbać jak rodzynka i opiekować się tobą, żeby ci się nic nie stało. Powiedziałeś, ta wiedza product owner, czy też jest taka opcja, no bo rozumiem tak, oni coś wymyślili, chcą wdrożyć, pokazują, wy to oceniacie. A czy jest na przykład taka opcja, że na bazie tych doświadczeń, które ty posiadasz, możesz też zgłosić, że nie wiem, rynek potrzebowałby takiego produktu, rozwiązania? Czy oni to też akceptują? Czy w tą stronę też to działa? Tak, też w tą stronę jak najbardziej to działa. Oczywiście od requestu do wykonania jest bardzo długa droga, bo oczywiście musi to przejść przez kołowrotek gdzieś tam wewnątrz organizacji i musi to musi zostać ocenione, tak, przez organizację, czy jest to do zrealizowania, jaka będzie z tego korzyść, czy tam zysk. Więc to jest bardzo długa droga, żeby to się stało, ale jak najbardziej mamy taką możliwość, tak? Czyli my możemy z taką informacją do producenta wystąpić, oczywiście umotywować dlaczego i co jest przyczyną, że chcielibyśmy taką funkcjonalność na przykład w danym rozwiązaniu rozwinąć, no, ale jest to możliwe, tak? Powiedziałeś, że tą korzyść podstawową mamy taką, czy ty masz taką, że dostajesz pewne informacje szybciej nawet niż pracownicy Aruby. Czy to jest też tak, że ty potem możesz się tą wiedzą szybciej podzielić w Inergo, że my jako Inergo, ten zespół nasz i twój techniczny i pre-salesowy też będziemy chwilę szybciej przygotowani do tego, że się coś pojawi nowego? Czy tutaj, no powiedziałeś, jest NDA, więc jesteś zobowiązany pewnie do zachowywania pewnych rzeczy w tajemnicy tak długo, jak wymagają tego pewne procedury. No i teraz co potem? Czy to jest tak, że jesteśmy ułamek sekundy szybsi, czy ty nie możesz szybciej? Znaczy, mając tą wiedzę, oczywiście nie możemy się chwalić nią na prawo i lewo, że coś takiego mamy, ale możemy ją wykorzystać w potencjalnych na przykład naszych planach sprzedażowych, tak bym to nazwał, czyli mając pewne wiedzę, że powiedzmy na danym przełączniku tej funkcjonalności jeszcze nie ma, ale wiemy już, że ona powstanie, że ona będzie, no to możemy też inaczej planować naszą sprzedaż, czy tam mówiąc w cudzysłowie, podchodzenie do różnych tematów sprzedażowych, jeżeli chodzi o vendora, jeżeli mówimy teraz konkretnie o Arubie, tak? Czyli to jest wiedza, którą posiadamy, nie chwalimy się nią, bo nawet nie możemy, ale no, przynajmniej ja, jak
jestem zaangażowany tutaj we wsparcie sprzedaży, czasami się tak dzieje, to jak najbardziej tą wiedzę wykorzystuję, tak? Dla siebie, znaczy dla siebie. Mówię, że to jest na tym sprzęcie do zrealizowania, wiedząc z tyłu głowy, że taka funkcjonalność się pojawi. Okej, czyli rozumiem, nawet jeżeli jeszcze nie ma oficjalnych dokumentów, tych white papers na temat danego rozwiązania, to jeżeli ty o tym mówisz, że tak będzie, to nasi ludzie ci wierzą, ale jak to odbierają klienci? No bo teraz co? My piszemy, że będzie przełącznik, nie wiem, serii 400 z jakimś nowym portem. Wiemy, że on będzie. Przekonujemy do tego klienta, a skąd wy wiecie? Czy wy przypadkiem nie wprowadzacie mnie na manowce? No i jak sobie z tym poradzić? No, siłą rzeczy... Czy właśnie wyciągasz wtedy paszport ambasadora Aruby i mówisz... Paszportu nie ma, tak? Ale coś w rodzaju autorytetu, coś takiego się narodziło, czyli już w kilku projektach jako, powiedzmy, jako kartę przetargową wykorzystywaliśmy moją osobę, że tu jest ktoś taki jak Krystian i on jak mówi, że to będzie działać. I jakby tutaj muszę powiedzieć, że ten autorytet gdzieś mój jest przełożeniem, tak, na niektórych klientów czy na niektóre sprzedażowe szanse. Okej, to czyli tak, po pierwsze klienci, my mamy korzyść, no bo wiemy szybciej, możemy się rozwijać, przygotowywać do pewnych rzeczy, to co powiedziałeś. Klienci mają korzyść, bo jesteśmy w stanie zaproponować im czasami rozwiązanie nowsze, no jakby pasujące bardziej pod to, czego planują. I jakie jeszcze mogą mieć klienci korzyści z tego, że właśnie współpracują z firmą, która u siebie na pokładzie ma właśnie takiego ambasadora Aruby? Więc tak, no powiedzieliśmy już o tym, że możemy wystąpić o pewne funkcjonalności czy o pewne usprawnienia, które klient chciałby u siebie mieć, bądź żeby pewien produkt rozbudować. Na pewno takim z punktu widzenia klienta końcowego bardzo ważną rzeczą może być to, że my jako ambasadorzy mamy priorytetowy dostęp do supportu. Czyli jeżeli klient ma jakiś problem z danym produktem, z daną funkcjonalnością, ja jako ambasador mogę wyeskalować problem, tak? I co może doprowadzić do szybszego rozwiązania. To, co powiedziałeś, to będzie ważne, szczególnie jeżeli, tak jak powiedziałeś, jest nowy produkt, nowe rozwiązanie, mamy ten okres dzieciństwa tego produktu, nim on dojrzeje, no to jakby, i to jest tylko jakby konsekwencja tego, że klient ci zaufał, powiedziałeś, że będzie, ale z drugiej strony wszyscy mamy świadomość, że w tym okresie, nawet po najlepszym labo, pojawią się pewne jakieś takie rzeczy, które mogą nie zadziałać albo zadziałać niezgodnie z intencją producenta, tak? I w tym momencie ty masz taką szansę, że mówisz, słuchajcie, tak, pojawiło się, proszę o pilne rozwiązanie. Tak jest. Dobrze, to teraz tak, jeszcze jakby kwestia kadencyjności. Czy tu jest jakaś kadencyjność, jeżeli chodzi o tego ambasadora? Czy to jest tak, że ty dostajesz na ileś lat? Czy to jakoś, musisz to potwierdzać? No bo jest jakaś grupa osób. Ja rozumiem, że Aruba zakłada, że tych osób będzie ileś, oni są dla nich wartościowi z punktu widzenia tego, że mogą docierać ze swoim rozwiązaniem. No i teraz jest pytanie, czy te osoby się wymieniają, a jeśli się wymieniają, to z jakiego powodu możesz utracić taki status ambasadora? To znaczy, na pewno są przypadki, gdzie osoby się wymieniają, bo na przykład zmieniają pracę i przechodzą do firmy, która na przykład próbują czegoś nowego i nowa firma, od której ktoś się zatrudnia, w ogóle nie jest partnerem HP i Aruby, tak? No to w takim przypadku wiadomo, że taka osoba siłą rzeczy takim ambasadorem być nie może. Oczywiście ten program jest, tego NDA się przedłuża, powiedzmy z roku na rok, czyli powiedzmy początkiem każdego roku jest przedłużany NDA, który jest powiedzmy jednoznacznie z należeniem do tej elitarnej grupy. No pewnie gdybym utracił wszystkie certyfikaty, które posiadam, ktoś by się w końcu zorientował, że ich nie mam, więc pewnie ktoś podniósłby ten temat, że jest to taki Krystian Panasiuk, ale to on już w ogóle nie ma kompetencji, co on tu robi. Więc pewnie w takich przypadkach z tej grupy bym został wyproszony, tak? Ale staram się, pomimo że jakby tutaj w firmie, jak już powiedziałem na początku,
jestem liderem zespołu i pewnie nie wdrażam tyle, co kiedyś, aczkolwiek dalej staram się być inżynierem i utrzymuję swoje kompetencje techniczne i wspomagam mój zespół we wdrożeniach, to staram się te kompetencje utrzymywać, więc na razie przynajmniej przez ten najbliższy rok mi nie grozi, żebym został stamtąd usunięty. Okej. Czyli to, co na początku cię pytałem, czy jest jakaś szkoła takich ambasadorów, no to jest te certyfikaty, tak? To jest ten element szkoły, że ty musisz je jednak odświeżać za każdym razem i żeby to wszystko było aktualne, bo tak jak też powiedzieliśmy, ta oferta się zmienia. Skoro zmienia się oferta, to ten certyfikat z przyszłego roku jest jednak potwierdzeniem innej wiedzy niż ta, która do tej pory była ulotna. Tak, znaczy certyfikaty są ważne na 3 lata, tak, akurat w tej chwili, więc rzeczywiście może być tak, że certyfikat, jeżeli przygotowywaliśmy się do niego i zdawaliśmy ten certyfikat 3 lata temu, no to powiedzmy w tym 3. roku już ta wiedza może być niekoniecznie up to date, nie? No ale dlatego wchodzą nowe wersje egzaminów, nowe wersje szkoleń, tak, żeby tą wiedzę sobie, tą nową przyswajać. Także tu też jest pewna dynamika, nie możemy cały czas mieć tego samego certyfikatu i bazować na tej samej wiedzy. Krystian, ja dziękuję ci bardzo za rozmowę. Trzymam kciuki za to, żebyś miał ciągle aktualne te certyfikaty. Trzymam za to też kciuki, abyś wykształcił u siebie w zespole osobę, która być może będzie też takim początkującym ambasadorem i może wejdzie też na te salony, żeby mogła też zdobywać taką wiedzę, bo to myślę, że jest ważne z punktu widzenia projektów, które realizujemy, a szczególnie z punktu widzenia projektów, które realizujemy dla klientów, tak? Bo widzą, że rozwijamy się, że to nie jest tylko tam podpisanie umowy partnerskiej, ale to jest konkretna inwestycja w dane osoby, bo nie oszukujmy się, no te certyfikaty nie są za darmo, tak? To, że my je robimy, to też musimy za to zapłacić, tak? Że to jest konkretna inwestycja nie tylko twojego czasu i twoich ludzi, ale to jest też inwestycja po stronie tego, że trzeba zapłacić za te certyfikaty, bo ktoś tam po drugiej stronie to przygotowuje. Więc to jest dosyć ważne. Także trzymam kciuki, czekam, aż będziesz miał, nie wiem, jakąś harfę, taką ambasador Aruby, albo może właśnie paszport wymyślicie, jakieś takie certyfikaty, albo może nawet takiego pinsa, może z czasem tutaj, może jest pomysł na takiego pinsa, że wtedy ty wchodzisz i wszyscy wiedzą, pan ambasador, tutaj proszę bardzo, zapraszamy do pierwszego rzędu. No to akurat jest też pole do popisu dla ciebie, bo mam takiego badża, że powiedzmy raz z roku na rok dostaję takiego badża, który mógłbym sobie do stopki mailowej wrzucić z logiem tam Aruba Partner Ambasador i z rokiem. Więc ja ci coś takiego podeślę i skombinuj. Dobrze, podeślij, będziemy nad tym pracowali, myślę, że to wykorzystamy, także Krystian, dziękuję ci jeszcze raz za rozmowę, trzymam kciuki za nowe projekty, a wiem, że parę przed nami teraz wyzwań, mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli o tym porozmawiać, bo szykuje się trochę takich projektów bardzo skomplikowanych i to były na poziomie projektowania, a wiemy, że to, co powiedziałeś, w realizacji może jeszcze się pojawić parę niespodzianek. Nie będzie tam specjalnie dywanów, więc fuck-upów nie ma, będzie gdzie pozamiatać. Także trzeba będzie do tego podejść dokładnie tak, jak podchodzimy, czyli zidentyfikować ryzyka i zaproponować jakieś mityganty. Trzymam kciuki za twój zespół. Serdecznie dziękuję, a państwa zapraszam do słuchania starych i nowych odcinków rozmów Winergo.